Dzień dobry, Andrzej Mierzwa. Witam w kolejnych kapitalnych rozmowach. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Powstanie giełdy, jak niektórzy z Was pamiętają, było elementem zmiany polskiej gospodarki na rynkową, czyli na kapitalistyczną. Z jednej strony prywatyzacja zapewniła wtedy dopływ świeżych spółek na rynek, to oferty publiczne, z drugiej otwarte fundusze emerytalne zapewniały dopływ pieniędzy, kapitału, co dawało płynność rynkowi i przyciągało z kolei inwestorów zagranicznych. Niestety w tym systemie coś w pewnym momencie się zacięło. Dlatego pozwoliłem sobie zaprosić do kapitalnej rozmowy panią dr Lidię Adamską, ekonomistkę z Uniwersytetu Warszawskiego, członka zarządu naszej giełdy w latach 2006-2013, a od ubiegłego roku partnera think tanku o nazwie Think Tank. Zaprosiłem panią doktor po to, aby nam troszeczkę postawiła z jednej strony diagnozę tego, co dzieje się na naszym rynku kapitałowym, a z drugiej strony coś konkretnego zaproponowała. Pani doktor, witam serdecznie w kapitalnej rozmowie. 25 minut i 5 pytań. Damy radę? Oczywiście, że tak. Ja również witam. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mam okazję wypowiedzieć się na temat, który jest ważny, mimo tych wszystkich problemów, które Pan zasygnalizował we wstępie. Zaczynamy za chwilę. Kapitalne rozmowy. Pani doktor, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Pan Draghi napisał znany wszystkim ekonomistom raport o stanie gospodarki europejskiej z wieloma rekomendacjami, co należałoby zmienić, żeby Europa stała się bardziej konkurencyjna. Kanclerz Merz niedawno ogłosił ku zaskoczeniu wszystkich, że jest absolutnie za nie tylko regulacją wspólną dla wszystkich giełd w Warszawie, ale gdzieś tam kanclerz Merz niedawno ogłosił tym samym, że jest nie tylko za wspólną regulacją dla wszystkich europejskich giełd, ale również wręcz za powstaniem europejskiej giełdy. Do tej pory Niemcy chyba trochę blokowali powstanie giełdy paneuropejskiej. Nasze Ministerstwo Funduszy Rozwoju publikuje raport o tym, jaka jest kondycja naszej gospodarki, co należałoby zrobić, żeby ożywić innowacje, rynek kapitałowy i wiele innych rzeczy. A w tym samym czasie prezydent Trump pędzi do przodu, broni swoich gigantów cyfrowych, myśli o cyfrowym dolarze, żeby zgromadzić na rynku amerykańskim kapitałowym oszczędności całego naszego świata. Z Pani punktu widzenia, jako osoby związanej z giełdą, przede wszystkim ekonomistki, to co, Amerykanie znowu pokazują, że yes we can, a my jako Europa, że yes we could? Zanim przejdę do nieco prowokacyjnego, przyznaję, Pana ostatniego pytania, to chciałabym trochę odnieść się do historii pomysłów na zintegrowanie europejskich rynków kapitałowych. I tutaj rozumiem taki kontekst teraźniejszości, ale to nie kanclerz Merz jest inicjatorem koncepcji integracji rynków europejskich i trzymając się trochę tej zdystansowanej narracji, nie jest to także wina Tuska, że mówimy o zintegrowanym nadzorze nad rynkami kapitałowymi, bo historia takich pomysłów jest prawie 20-letnia i sięga korzeniami kryzysu, który wstrząsnął rynkami kapitałowymi, kryzysu 2008 roku. Wtedy pojawiły się pomysły, czy pytania były stawiane, co można zrobić, aby zredukować te ryzyka, które się wcześniej ujawniły, plus żeby Europa, rynki europejskie, europejskie gospodarki jakoś sobie radziły z tego rodzaju zagrożeniami. Sporo się mówiło ówcześnie, później był okres takiej flauty do mniej więcej 2014 roku, kiedy głośniej zaczęło być o
Unii Rynków Kapitałowych. Taki projekt europejski w ramach Unii Europejskiej wtedy się pojawił. No i też nie za wiele się działo. Natomiast ostatni okres, w tym bez wątpienia aktywność prezydenta Trumpa i co by nie powiedzieć, ekstrawaganckie niekiedy koncepcje wpłynęły na to, że Unia znowu się zaktywizowała, wróciła do tego trochę uśpionego konceptu Unii Rynków Kapitałowych. W tej chwili to ma szersze tło, czy większy zakres, ponieważ mówi się o Unii Inwestycji i Oszczędności. To w tej chwili jest takim hasłem, które łączy 3 rzeczy: Unię Rynków Kapitałowych, Unię Bankową oraz wątek indywidualnych konsumentów na rynkach europejskich. A więc można powiedzieć, że teraz ten front jest szerszy i nie dotyczy tylko i wyłącznie rynków kapitałowych i tego, co było przedmiotem ożywionych dyskusji w środowisku rynku kapitałowego, w tym także polskiego, gdzie generalnie koncepty, jeśli trzymać się zakresu, obszaru rynków kapitałowych, integracja, w tym także integracja nadzoru, wywoływała obawy, które można by podsumować obawy małej ryby w dużym stawie, że jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to polska giełda na tym straci, nie przesądzając tego, o czym będziemy mówić jeszcze w czasie naszego spotkania. No, mogłabym powiedzieć, że to nie do końca mnie przekonuje, a z tego względu, że słabości polskiej giełdy są obecne, widzimy je od kilku dobrych lat i mam nadzieję porozmawiamy trochę o przyczynach tej sytuacji, że mamy z nimi do czynienia niezależnie od tego, czy ten nadzór jest zintegrowany, czy nie, bo nadzoru zintegrowanego, europejskiego i szerszej władzy, powiedziałabym, nad rynkami europejskimi jako całością nie mamy póki co, natomiast doświadczamy bardzo poważnych, systemowych ograniczeń w rozwoju polskiej giełdy. Jeszcze jeśli by się odnieść do porównania Europa i europejskie rynki i Ameryka, to trzeba mieć świadomość, że mówienie o doganianiu, wyścigu pomiędzy tymi 2 światami w mojej ocenie nie do końca jest uzasadnione, bo uważam, że to są jednak różne światy. Jeśli chodzi o ducha jednego i drugiego rynku, jeśli patrzeć na rynki europejskie tak bardziej całościowo, jeśli przytoczymy trochę liczb. Gospodarka amerykańska i amerykański rynek kapitałowy, czy może wrócę, amerykańska gospodarka jest o wiele silniej związana z rynkiem kapitałowym niż europejska i o wiele więcej czerpie z niego i zasila ten rynek. Jeśli chodzi o inwestowanie, nowe projekty, nowe inwestycje, one w Ameryce są finansowane w 70 mniej więcej procentach, 2/3, właśnie z wykorzystaniem rynku kapitałowego. 1/3 to finansowanie bankowe. W Europie jest zupełnie na odwrót. Proporcje są dokładnie odwrotne. Europa jest o wiele mniej otwarta na ryzyko i dotyczy to wszystkich uczestników gospodarki, w tym także sektora bankowego, który również jest bardziej ostrożny, bardziej zachowawczy. I w związku z tym, jeśli zastanawiamy się, co jest możliwe, to przegonienie Ameryki, jeśli chodzi o dynamizm i znaczenie rynku kapitałowego w gospodarce,
w mojej ocenie jest niemożliwe, a przynajmniej nie za mojego życia. A co jest możliwe? Europa generalnie jest bogatym kontynentem i tam jest dużo pieniądza. To, co można zrobić, i w mojej ocenie pomysły na Unię Rynków Kapitałowych, ten raport Dragiego, o którym Pan wspomniał, one mogą i są zorientowane na to, żeby przynajmniej część tych zasobów finansowych, które są, przekierować trochę z sektora bankowego na rynek kapitałowy i w mojej ocenie nic więcej się nie da zrobić. Troszeczkę tylko to skorygować. To pomówmy właśnie chwileczkę o wadze giełdy w gospodarce, bo w wypadku polskim waga giełdy to jest około 25-20 kilku procent PKB. W Unii Europejskiej to jest ponad 60%. W Stanach nie będziemy mówili, więc jeszcze Powyżej powyżej 150%. Tak. w tej chwili jeszcze w Polsce ponad 2/3 inwestorów w naszej giełdzie to są inwestorzy zagraniczni. Dodam tak samo, że zaczyna się zauważany przez domy maklerskie trochę niepokojący odpływ inwestorów indywidualnych w stronę zagranicznych platform, więc znowu nam ucieka, że tak powiem, część naszych własnych inwestorów poza nasz system, bo ci ludzie inwestują na świecie, a bardzo często w Polsce z powrotem i są być może liczeni jako część tych zagranicznych inwestorów. To chyba nie jest dobry kierunek, że mamy tak dużą zależność niewielkiej stosunkowo giełdy, niewiele ważącej w gospodarce. A jeszcze dodam jedną rzecz, do co pani doktor powiedziała. Duża rola banków, tak, w giełdach, w gospodarkach europejskich, ale jeszcze też nie zapominajmy o dużej roli państwa, której w Stanach nie ma w ogóle, jeżeli pominiemy zamówienia rządowe dla kompleksu militarnego i innych, to jednak tam jest sektor i bankowy, i giełdowy. U nas jest sektor giełdowy, bankowy i bezpośrednio państwo. To w którą stronę idziemy, pani doktor? To zależy, na jaki okres rozwoju polskiej giełdy popatrzymy. Ja wyszłabym od tego, że transformacja polskiej gospodarki, podobnie jak i innych gospodarek w regionie, ale skupmy się na polskiej gospodarce, oznaczała fundamentalną zmianę systemu gospodarczego i giełda była elementem tej fundamentalnej zmiany. Giełda, jak wiadomo, to jest rynek i mechanizm funkcjonujący w ramach żywiołu rynkowego. I tak jak Pan scharakteryzował ten pierwszy okres transformacji, prywatyzacja, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne jako zupełna nowość dla bardzo wielu ludzi w Polsce, którzy uczyli się giełdy. W ogóle myślenie o inwestowaniu na rynku giełdowym i wręcz entuzjazm taki ówczesny i moda na giełdę, to wszystko było jakby zachłyśnięciem się nowym spojrzeniem na gospodarkę. I wtedy mieliśmy do czynienia z takim dynamicznym procesem rozwoju, a niekiedy nawet mówiło się, że giełda to jest najbardziej udane dziecko polskiej transformacji, że wszędzie widzimy problemy, natomiast tutaj ze względu na model, który pokazywał, mówiąc tak skrótowo, gdzie wlata i gdzie wylata z tej giełdy, i to było jasne, bo jednak ważne jest to, aby ludzie rozumieli mechanizmy, w których uczestniczą. Była ewidentnie podkreślana troska o dobre regulacje. To też jest pytanie, w którą stronę to potem poszło, prawda? I czy nie? I w tej chwili mówimy o przeregulowaniu pewnych obszarów gospodarki. Szansa na to, że można się wzbogacić. Na ile to była szczera prawda, na ile dużo było w tym iluzji, ale faktem jest,
że było to nowe otwarcie. Jeśli myślimy o giełdzie, to do pewnego momentu giełda podążała tą ścieżką, tak jak powiedziała. Nie wiem, czy pamiętamy, ja to pamiętam, bo to było moje doświadczenie zawodowe, ale wejście giełdy na giełdę, IPO giełdy 2010 rok, ale nie po to, żeby sentymentalnie tam wspominać to, co było, ale żeby nie zapominać, że wtedy było mówione publicznie w czasie krajowego i międzynarodowego takiego turu na potrzeby IPO, że ta prywatyzacja z 2010 roku to jest pierwszy etap prywatyzacji giełdy, że to nie był koniec, tak jak został ukształtowany model prywatyzacji giełdy, ale że za tym pójdzie krok następny i że państwo, które w tym pierwszym kroku zachowało w swoich rękach kontrolę nad giełdą, odstąpi od tego. I częścią takiego masterplanu było także mówienie o giełdzie warszawskiej jako regionalnym hubie i o aliansach i o jakichś biznesowej, właścicielskiej współpracy z innymi giełdami, czego częścią właśnie było założenie, że prywatyzacja giełdy będzie dokończona. A więc fakt, że tak się nie stało i w tej chwili mówienie o prywatyzacji giełdy jest absolutnie demodé, tak bym powiedziała, to w połączeniu z praktycznym wygaszaniem systemu emerytalnego, nowego, który, tak jak pan słusznie podkreślał, był takim zasilaczem finansowym dla giełdy, sprawiło, że giełda tak jakby zboczyła z tej trajektorii wzrostu. I co jeszcze? Wydaje mi się, że przez spory okres czasu giełda była postrzegana z perspektywy polityki i sfery decyzyjnej jako taki obszar trochę tajemniczy, że nie wszyscy się na tym znają, że nie można za bardzo tutaj majstrować przy tej giełdzie, bo tak jakby trzeba się trochę na tym znać, a nie wszystkim jest ta wiedza póki co dana. W związku z tym taka ingerencja i ręczne sterowanie w tym obszarze nie było nadmiernie widoczne. Natomiast po jakimś czasie ten okres ochronny się skończył i moim zdaniem giełda stała się bardzo podobna do innych spółek Skarbu Państwa, które można właśnie tak w zależności od potrzeb politycznych mniej czy bardziej instrumentalnie wykorzystywać dla realizacji najróżnorodniejszych celów, przy czym nie zawsze nawet te cele są jakoś szczególnie skrywane, ponieważ już nie mówiąc o tym, z jaką opcją polityczną w danym momencie mamy do czynienia, to głosy, które świadczą o tej tendencji, brzmią mniej więcej tak. Celem giełdy, to może szokować, ale teraz już chyba mniej, że celem giełdy czy celem spółek notowanych na giełdzie nie jest bynajmniej maksymalizacja zysku dla akcjonariusza, ale realizacja różnych ważnych ogólnogospodarczych celów. I z punktu widzenia uczestników rynku giełdowego, inwestorów, w tym krajowych, tego rodzaju stwierdzenie pokazuje nowy, bardziej znaczący niż dawniej parametr ryzyka, jeśli chodzi o rynek kapitałowy i polską giełdę. O wiele większe znaczenie w tych
nowych okolicznościach przyrody ma ryzyko polityczne, którym polska giełda jest obciążona i wydaje mi się, że duża część tego, o czym Pan mówił, dominacja 2/3 udziału w rynku inwestorów zagranicznych. Czy oni tutaj, czy można by się zastanawiać, czy to dobrze, czy to niedobrze, czy to świadczy o sile, a może nie o sile polskiego rynku? W mojej ocenie bardziej to świadczy o pozycjonowaniu polskiej giełdy jako rynku określanego, nie chcę powiedzieć, powiedziałabym, oportunistycznego. Oportunistycznego to znaczy takiego, na którym, nie chciałam użyć słowa spekulacyjne, bo skojarzenie takie najbardziej powszechne nie jest pozytywne, niezależnie od tego, że spekulacja jest dosyć typowym zachowaniem w gospodarce w ogóle, a na rynkach kapitałowych w szczególności. Ale właśnie, że spekulant to ten niedobry, trochę taki jak kułak albo ktoś w tym rodzaju. A więc, że jest to rynek oportunistyczny, na którym można, mając wiedzę fachową i ekspercką, a zagraniczni inwestorzy instytucjonalni mają taką wiedzę, można wykorzystywać nadarzające się okazje inwestycyjne, natomiast bez długookresowego spojrzenia na to inwestowanie. I w mojej ocenie to, że w tej chwili udział inwestorów indywidualnych na polskiej giełdzie jest na poziomie kilkunastu procent, a był czas, też wracam do tego IPO z 2010 roku, kiedy mówiliśmy, że ten tort giełdowy jest podzielony na 3 równe kawałki. Po 1/3 inwestorzy indywidualni, polscy inwestorzy instytucjonalni, przede wszystkim fundusze inwestycyjne, emerytalne i w 1/3 inwestorzy zagraniczni. W tej chwili mamy przeważenie zdecydowane inwestorów zagranicznych, tych nastawionych oportunistycznie. Natomiast z punktu widzenia inwestorów polskich, moim zdaniem, obciążenie ryzykiem politycznym jest znaczące. Ale co jeszcze? I to też jest efekt moich rozmów z osobami z rynku kapitałowego, no bo jakby takie głębsze spojrzenie analityczne pozwala, może lepiej wyjaśnić sobie, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej, że ryzyko polityczne, poszerzająca się etatyzacja, możliwość wykorzystania spółek giełdowych w obszarze polityki personalnej, w zakresie M&A, łączyć lepszych z gorszymi, żeby te gorsze wyniki jakoś się w tym większym stawie rozpłynęły. Niepewność, czy tak będzie, czy nie będzie, kto o tym wie, kto o tym wiedział wcześniej, kto się dowiedział później, że ktoś zwrócił mi uwagę na to, że to przekłada się także na myślenie emitentów prywatnych i ich myślenie o wejściu na giełdę. To może się wydawać zbyt daleko posuniętym myśleniem, ale wyrażane są obawy, że ten cień nadmiernego etatyzmu będzie dotyczył nie tylko spółek Skarbu Państwa, ale że rykoszetem, tak czy inaczej, dostaną także ci prywatni. Tak, znaczy spółki Skarbu Państwa prowadzone w ten sposób będą stanowiły niestety złe praktyki kapitałowe dla inwestorów prywatnych. Ale jedną rzecz z tym, co pani doktor powiedziała, pozwolę sobie podjąć. Większość giełd w Europie, a na pewno na świecie, jest prywatna. Skarb Państwa nie ma udziału. Są alianse typu Nasdaq, który właściwie właściciel giełdy w Sztokholmie, na którą coraz bardziej patrzymy jako dobry przykład dobrego rynku,
Jest europejski Euronext, jest giełda w Wiedniu, która notabene jest własnością instytucji finansowych austriackich. Tu zadam jedno pytanie, bo jeżeli właścicielami giełdy, podobnie jak w Stanach, są instytucje finansowe, czyli firmy, które, mówiąc potocznie, żyją z obrotu giełdowego, żyją z prowizji, czy to od sprzedaży, czy od kupna, czy od robienia połączeń, czy analiz itd., itd. Więc dla nich wartość giełdy, w sensie takim rosnącej jako spółki, jest nieistotna, bo giełda produkuje pewien przepływ kapitału, z którego oni czerpią korzyści. W Polsce mam wrażenie czasami, że fakt, że mamy Skarb Państwa jako inwestora, Skarb Państwa oczekuje od giełdy dywidendy. A żeby była dywidenda, to opłaty na giełdzie muszą być odpowiedniej wysokości. I to się niestety przykłada na rosnące koszty ofert publicznych i operowanie na giełdzie. Także to jest nie tylko kwestia przeregulowania, bo to akurat można pewno jakąś tam deregulację zrobić i wiele osób już o tym zaczyna mówić, ale też jest kwestia kosztów bycia na polskiej giełdzie. I to jest o tyle niepokojące, że w Niemczech w tej chwili jest trend, żeby małe i średnie firmy nie robiły ofert publicznych w Niemczech, bo też jest trochę za drogo, ale wybierają się do Sztokholmu. My też mamy wiele polskich firm, które pojawiają się na rynkach zagranicznych. Czy tutaj ta obecność Skarbu Państwa troszeczkę właśnie nie hamuje poprzez element cenowy? Bym ten problem bardzo ważny, który Pan podniósł, spróbowała pokazać na takim trochę historycznym tle, bo to, o czym Pan wspomniał, że uczestnicy rynku jako właściciele, współwłaściciele giełdy, to jest pierwszy historyczny model giełdziarstwa, kiedy uczestnicy rynku dogadywali się, że teraz zrobią wspólne przedsięwzięcie, na którym będą wspólnie zarabiać, i ta giełda jako miejsce, gdzie dochodzi do wymiany, że to jest kontrolowane, że ktoś nad tym wszystkim panuje. Istotnie, tak jak Pan powiedział, jeśli to ma być, czy miała być przez setki lat narzędzie pracy uczestników rynku, inwestorów, pośredników, brokerów, spółek, to nie jest fakt, nie chodzi o to, żeby giełda zarabiała. Chodzi o to, żeby była sprawnie naoliwionym mechanizmem, który realizuje te wszystkie funkcje. Czyli, że giełda jest podmiotem, czy była podmiotem, którego celem nie powinno być zarabianie, ale tylko umożliwianie sprawnego funkcjonowania rynku. I Panie słowo, skoro Skarb Państwa kontroluje KNF, tak jak na wszystkich giełdach świata, bo tak powiedzieliśmy, giełdy są własnością aktorów rynku kapitałowego, ale ci wszyscy aktorzy zgodzą się na to, że gdyby porządku, przejrzystości, regulacji pilnuje niezależny arbiter i to jest odpowiednik na każdym rynku naszego KNF. To skoro Skarb Państwa ma tak potężny instrument jako KNF, żeby pilnować porządku na giełdzie, to po co jeszcze udziały w giełdzie? Dokończę myśl Proszę tą bardzo. trochę historyczną. I taka giełda typu spółdzielnia, to już tak jakby jest historia. I polska giełda w 2010 roku włączyła się w proces fundamentalnych zmian modelu funkcjonowania giełdy. A dlaczego? Bo giełda i wiodące obecnie giełdy świata wyszły z tego modelu. To już nie są spółdzielnie uczestników rynku, ale jeśli to są spółki publiczne, a giełda jest także spółką publiczną, niezależnie od tego, że ma właściciela dominującego czy decydującego.
w postaci państwa, to ma obowiązki wobec akcjonariuszy, a więc interesariuszami giełdy w tej chwili są nie tylko uczestnicy rynku, brokerzy, którzy się dogadali, żeby stworzyć giełdę, ale inwestorzy anonimowi, fundusze emerytalne, wszyscy uczestnicy, akcjonariusze, a tego wcześniej nie było. A dla akcjonariusza, a nie interesariusza w postaci biura maklerskiego, ważna jest dywidenda. On dlatego kupuje akcje giełdy warszawskiej, Euronextu, Nasdaqa, New York Stock Exchange i innych wiodących giełd, które zmieniły model, bo chce, żeby one zarabiały. I dlatego jest tak wiele pytań, także w środowisku, czy to dobry kierunek, czy niedobry, a może to powinna być instytucja infrastrukturalna, którą w tej chwili nie jest. Natomiast, no bo jest spółką publiczną. I kto wtedy byłby właścicielem? Kiedy? Jak byłaby infrastrukturalną? Uczestnicy rynku. Tylko jeszcze dodam, że to... Czyli wracamy historycznie do początku. Ale moim zdaniem nie da się 2 razy wejść do tej samej rzeki. I to już w tej chwili nie widzę tego kierunku, żeby wrócić do, nie wiem, XVII-wiecznych gildii skupiających uczestników rynku. Natomiast jeśli chodzi o KNF i jak się ma kontrola KNF-u do władztwa. Do bezpośredniego działu Skarbu No, moim zdaniem to są 2 różne porządki. I fakt, że ten KNF jest nadzorcą, jest jakby po to, żeby pilnować przestrzegania reguł. Natomiast problemem nadmiernej etatyzacji, w mojej ocenie, jest to, że państwo instrumentalnie używa spółek Skarbu Państwa. Nie chodzi o to, czy to są, powiedzmy, stricte przestrzegane reguły, ale po to, aby realizować cele jakby pozarynkowe. I czy jeśli częstotliwość wymiany zarządów w spółkach Skarbu Państwa w ostatnim czasie była imponująca, jak to się ma do tego, co może KNF? Jeśli wszystko jest przeprowadzone zgodnie z kodeksem spółek handlowych, no to do czego się tu czepiać? Natomiast chodzi o to, że ryzyko polityczne wynika z tego, że spółki Skarbu Państwa i niepewność z tym związana są postrzegane i są tak traktowane jako łupy polityczne i nie ma to nic wspólnego, w mojej ocenie, z tym, czy jaką rolę tu odgrywa KNF. No bo, że tak powiem, ma słabe karty. Słabsze. Kolejne pytanie, bo zaczęliśmy od funduszy emerytalnych, pociągnijmy to może. Wiemy, że polski emeryt inwestuje na giełdzie bardzo mało. Jesteśmy poniżej średniej Unii Europejskiej. Znowu liderem jest Skandynawia, wspomniany wcześniej Sztokholm. Ciągle zmienia się polski system emerytalny. W tej chwili znowu jest w przygotowaniu kolejna reforma. Będą tak samo proponowane tym razem poważne obniżenia podatku Belki. Chociaż to jest taki temat na osobną rozmowę, bo pozwolę sobie przypomnieć, że nawet w ojczyźnie giełd kapitałowych Stanów Zjednoczonych są 2 progi podatku od kapitału, 15 i 20%. Dlatego, że nawet prezydent Biden, a później prezydent Trump stwierdzają, że i kapitał, i praca powinny być opodatkowane. Proste, to się ładnie mówi, stop i basta. Co moim zdaniem można by zrobić w Polsce, żeby Polacy zamiast powierzać oszczędności głównie bankom, przy praktycznie zerowym poziomie ryzyka, jeszcze mamy wszystkie systemy gwarancji w tej chwili depozytów bankowych, zaczęli rozumieć ryzyko inwestycji w akcje, w obligacje, co rozumieją nasi partnerzy w Unii Europejskiej. Pozwolę sobie przypomnieć, że Niemcy w tej chwili tworzą specjalny fundusz, który będzie inwestował część emerytur wypłacanej przez państwo na giełdzie
po to, żeby państwo miało dodatkową dźwignię do wypłacania emerytur w momencie, kiedy nastąpi też crunch w systemie partycypacyjnym, prawda, że każde obecne pokolenie płaci za emeryturę naszą, przyszłych pokoleń emerytów, więc tutaj giełda będzie wykorzystana jako dodatkowa dźwignia. Co możemy zrobić? Do kogo trzeba by się zwrócić, żeby ten system zaczął działać bardziej płynnie, bardziej stabilnie w Polsce i przyciągać polskich inwestorów, co pewno też przyciągnie polskie spółki do giełdy, będzie większy dopływ kapitału. Wydaje mi się, że jest to bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe zadanie. Zacznę, może jeszcze troszkę się odniosę do tego, o czym Pan wspomniał, o podatku Belki i o tym, że w innych krajach też są systemy podatkowe, rozwiązania podatkowe obciążające zyski z różnych źródeł. Dla przypomnienia, podatek Belki liczy sobie ponad 20 lat, prawda? I przy okazji każdej kolejnej zmiany politycznej, mniejszej bądź większej, to wraca jak mantra, żeby coś z tym podatkiem Belki zrobić. No i w tej chwili również ta mantra wróciła i jest oczekiwanie, że jakaś zmiana nastąpi. Natomiast tylko jakby przypomnę, że geneza tego podatku była fiskalna i te względy fiskalne, one nadal jakby ważą w myśleniu decydentów, biorąc pod uwagę całokształt uwarunkowań, jeśli chodzi o finanse publiczne, zagrożenia deficytem, długiem. W ubiegłym roku, ostatni okres to jest czas, kiedy przychody budżetu z podatku Belki są znaczące. I biorąc pod uwagę te uwarunkowania, no nie wiem, czy tutaj będzie jakaś gotowość do tego, żeby radykalnie obniżyć sobie to źródełko, które w ubiegłym roku było na poziomie 9 ponad miliardów, a w tej chwili wygląda na to, że będzie 11, więc czy tak lekką ręką tutaj to będzie znacząco ograniczone? Zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o to, co jakby zrobić, tak jak rozmawialiśmy na temat tej zmiany trajektorii, jaką podążał polski rynek kapitałowy, i ta zmieniona trajektoria, ona też już się troszkę utrwaliła, ponad 10 lat sobie liczy. I tu trudno jest mieć. To, co Pan wspomniał o systemie emerytalnym, to ma bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia stabilności rynku finansowego, podmiotów, które na nim działają, rozumienia reguł gry ludzi, którzy coraz bardziej zaczynają myśleć o tych swoich emeryturach, chociaż i tak być może niewystarczająco. Natomiast wydaje mi się, że są pewne tematy tabu politycznego tabu, o charakterze politycznego tabu. I polski system emerytalny jest jednym z nich. Kwestia wieku emerytalnego dla kobiet, dla mężczyzn, w ogóle ruchomego, elastycznego, jakiegokolwiek innego. Funduszy, które by zajmowały się przetwarzaniem tych pieniędzy pochodzących z naszych składek w inwestycje giełdowe. W tej chwili ta infrastruktura, ona tak została mocno nadszarpnięta. Wydaje się, że jakakolwiek władza boi się dotykać tego tematu. I na przykład, tak jak widać, być może, i to jest dobre, rosnącą gotowość ludzi do tego, żeby myśleć o swojej przyszłości i mieć taki niby swój trzeci filar, mimo że ten oficjalny jest coraz słabszy. Pracownicze plany kapitałowe, one są, jak widać, przedmiotem rosnącego zainteresowania, ale to nie jest element systemu emerytalnego. PPK są mechanizmem długookresowego oszczędzania, a nie systemem zabezpieczenia na
okres po tym, jak ludzie przestają być aktywni zawodowo. I to ma także taki wymiar, że stabilny i zrozumiały system emerytalny też jest ważny dla państwa z tego względu, że jak to będzie nie działało, to biorąc pod uwagę także demografię, obciążenia budżetu państwa socjalnym dla tych, którzy nie pomyśleli, nie weszli do tego systemu, będzie rosnące. I problemy na poziomie finansów publicznych też będą. A więc moim zdaniem, jeśli by chcieć odpowiedzieć na pytanie, co powinno wpłynąć na wzrost zaufania do giełd? Stabilność, rules of the game. A co do tego potrzebne jest? Jaśniejsza wizja systemu emerytalnego opartego nie tak jak teraz, wyłącznie o system repartycyjny, wymyślony dawno, dawno temu w Niemczech przez Bismarcka, wtedy, kiedy młodych było dużo, a starych mało. W tej chwili to już się nie spina. No i kwestia zachęcenia ludzi do ryzyka. Wydaje się, że w polskim społeczeństwie jakieś takie iskry można wykrzesać, czy one są, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia rynku kapitałowego ważne jest, żeby ryzyko było zdefiniowane. To znaczy, jeśli jest ryzyko biznesowe, ekonomiczne, to wiadomo, uda się, nie uda, innowacje, startupy, nowe pomysły. No nie jest tak, że to się wszystko udaje i dlatego ta nagroda, jak się uda, jest większa i to jest zrozumiałe. Natomiast ryzyko polityczne związane z tym, że zakres władztwa państwa w gospodarce się poszerza, to ryzyko polityczne ma jakieś swoje własne reguły, nie do końca przewidywalne. I dlatego, jak powiedziałam, nie jestem jakąś optymistką, że to się zmieni, bo ogólny trend w tej chwili, a przynajmniej w Polsce to widać, jest taki, że właśnie tutaj państwo musi kontrolować, a jeszcze, że repolonizacja albo inne tego rodzaju hasła, które ja postrzegam z perspektywy celów politycznych głównie. Natomiast jeśli spojrzymy na to, co wynata, na efekty na poziomie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, no to ta czarna skrzynka nie wypluwa czegoś bardzo takiego atrakcyjnego. No i właśnie jesteśmy na jakichś niskich pozycjach, jeśli chodzi o liczbę patentów, innowacyjność, jakoś tam zdefiniowaną. To, co ostatnio przeczytałam, też bazą pewnego myślenia o nowych rzeczach, także które się przekładają na gospodarkę, jest to, co się dzieje w nauce. A to, co się dzieje w nauce, jakoś tam jest odzwierciedlane przez prowadzone różne rankingi tego, jaka jest liczba cytowań prac naukowych z różnych krajów. No i przeczytałam z takim zasmuceniem, że w tym roku mijającym i 2004 na takiej uznanej, ja mówię, ja tu przytaczam to nie siedzę w tym tak, żebym jakoś śledziła to z roku na rok, ale w każdym razie już po raz drugi okazało się, że nie ma żadnego polskiego nazwiska na tej liście najczęściej cytowanych prac naukowych, a więc gdzieś tutaj są te bariery, że gdzieś się zatyka i to na pewno jakoś się przekłada w którejś tam fali na to, co się dzieje także na giełdzie. Pani doktor, bardzo dziękuję za super ciekawą rozmowę. Nie będę Pani pytał o to, jak te wszystkie problemy rozwiązać, bo chyba nie ma złotej recepty. Na pewno trzeba ruszyć w kilku tematach, bo tak powiedzieliśmy, kwestia
reformy systemu emerytalnego, żeby ludzi przekonać do atrakcyjności oszczędzania, tworzenia emerytur, inwestowania na giełdzie, to po pierwsze. Po drugie, przekonać Skarb Państwa, że w jego własnym interesie, że w interesie polityków, skoro popieramy wzrost gospodarczy, to jest uwolnienie rynku kapitałowego I samoograniczanie. Tak. po to, żeby rola państwa gospodarcze stawała się bardziej rolą regulatora wymiaru sprawiedliwości, ale nie aktora. Dlatego, że zbytnia obecność Skarbu Państwa w roli aktora troszeczkę fałszuje rynek dla innych, mniejszych, prywatnych, a jednocześnie tak samo skłania innych dużych, jak fundusze emerytalne czy banki, do omijania niepotrzebnego ryzyka inwestowania w choćby akcje spółek Skarbu Państwa. Wychodzi na to, że przekładamy sobie wszyscy z jednej do drugiej kieszeni, a po drodze jeszcze płacimy podatek dochodowy i podatek od belki. Tematy giełdowe są i pozostaną bardzo ciekawe, bo mamy bardzo dobrze przygotowany strukturalnie rynek. Wiele pracy zostało wykonane. Wydaje się, że pewne zmiany, o których pani doktor mówiła, mogłyby doprowadzić, żeby ten rynek znowu stał się atrakcyjny i otwarty. Jeżeli Was interesują te tematy, to a propos polecam też odcinek numer 92, w którym rozmawiałem z prezesem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, też o tym, jak rynek kapitałowy jest postrzegany przez takich aktorów jak Domy Maklerskie. Dziękujemy za rozmowę, bardzo dziękuję za Bardzo pani dziękuję. doktor. Zachęcam do pytań, komentarzy pod naszym filmem na YouTubie, na kanale Kapitalne Rozmowy. Postaramy się na nie wszystkie odpowiedzieć. Dziękuję pani doktor. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Kapitalne rozmowy.